Wyobraź sobie to, jest 2014 rok, oglądasz sobie YouTube'a, a tam film Marcina 4007, który gra sobie w Team Fortress 2. Team Fortress 2 w tamtych latach było dość popularne. Każdy mniejszy i większy YouTuber nagrywał z tego serię. Nie brano Team Fortress 2 za takiego poważnego shootera. Jednak był to shooter typowo taki dla rozluźnienia oraz żeby spędzić miło czas ze znajomymi po szkole, czy też po prostu, żeby pograć z nudów. Hej, z tej strony Hejtas, a dzisiaj przedstawię wam, dlaczego Team Fortress 2 nigdy nie umrze. Team Fortress 2 to gra wieloosobowa, strzelanka pierwszoosobowa stworzona przez Valve Corporation. Jest to kontynuacja Team Fortress 2 Classic, który wyszedł bardzo dawno temu. Początkowo gra została wydana 10 października 2007 roku jako część The Orange Box na platformy Windows i Xbox 360. Wersja na PlayStation 3 została wydana w 2007 roku 22 listopada. Oczywiście Team Fortress 2 był płatny. Pamiętam czasy, kiedy szedłem do Tesco i był w koszyku właśnie pudełkowa wersja Team Fortress 2. Wtedy tak naprawdę ja poznałem Team Fortress 2. Do tej pory w tą grę gra bardzo dużo graczy. Aż 58 000, w tej chwili w przeciągu 24 godzin prawie 70 000, a przez 17 miesięcy w grę zagrało 250 000 osób. Takiego wyniku na pewno zazdroszczą dzisiejsze produkcje, które wychodzą, które maksymalnie ile mają to 72 000 graczy w dzień premiery lub nawet 5000 w przypadku Star Wars Outlast. I bardzo dużo graczy chwali ten produkt, mimo że jest to bardzo stara gra, ma bardzo dużo błędów, nie jest wspierana pod kątem dużych aktualizacji, a mniejszych poprawek i aktualizacji, które nic praktycznie nie dodają. Ma 1 000 000 ocen, gdzie 88% tych recenzji to recenzje pozytywne. A pamiętajmy o tym, że gra wydana została w 2007 roku. Na przestrzeni lat oraz miesięcy były wydawane różne aktualizacje. Jedne bardzo popularne, drugie mniej popularne. Te aktualizacje bardzo dużo zmieniały i poprawiały w grze. Na przykład mamy aktualizację Gunmetal Update, który tak naprawdę wprowadził nam skiny i killstrike'i, czyli to, co mamy w Counter-Strike'u. Wielka aktualizacja Man vs Machine, która wprowadziła nam najlepszy tryb do gry, czyli Man vs Machine, czyli ludzie kontra roboty, który tak naprawdę zapoczątkował jeszcze większy skok popularności na tą produkcję. Ale pamiętajmy o tym, że update, który przyczynił się do największego skoku popularności Team Fortress 2, to był The Uber Update, czyli aktualizacja, która dała nam Team Fortress 2 za darmo. I od tamtego momentu było po prostu coraz lepiej. Graczy przybywało, mniej odchodziło, ale więcej przybywało. Team Fortress 2 do tej pory jest i będzie miał opis legendy oraz gry nostalgicznej, na której tak naprawdę wychowało się duża część polskiego YouTube'a, jak i zagranicznego, przez to, jak popularna się stała i jak ludzie poświęcili czas tej grze, wracając na przykład ze szkoły, z podwórka. Jednakże to, co dobre, szybko się kończy i po aktualizacji Meteo Match Team Fortress zaczął delikatnie upadać. Po tym update'cie właściwie zaczęło delikatnie grać w dół, ponieważ nie była ona tak zachwycająca, tak jak ludzie sobie wyobrażali. Oczywiście dodała bardzo dużo rzeczy. Dodatkowo grafika lekko została zdowngradowana, co wyglądało bardzo brzydziej. Modele broni też zostały jakby pogorszone, gdzie widzimy z tego na ten, co starszy model broni i perspektywa bardziej mi się podoba niż to, bo to wygląda strasznie gorzej niż to. No popatrzcie sobie na ten model broni. Bardzo dużo ludzi pamięta ten update, jednakże po nim w 2017 roku pojawił się Jungle Inferno, czyli tak naprawdę początek końca Team Fortress 2, jak niektórzy mogą mówić. Inni powiedzą, że to był bardzo dobry update, jednakże większość ludzi mówiła, że to jest update, który nie do końca wypalił. Twórcy Team Fortressa po tym aktualizacji chyba zauważyli, że nie chce im się już robić i zaprzestają i wstrzymują wspieranie tej gry. Przez to dużo cheaterów i botów zaczęło nękać graczy na trybie swobodnym, na którym nie dało się już normalnie grać, przez to, że cheaterzy oraz boty uniemożliwiali graczom
wynoszą granie właśnie w ten tryb. Właśnie dlatego na ratunek przyszły serwery społeczności, które oferowały anti-cheat, które blokowały wszelkie cheaty i niedogodności ze strony cheaterów i botów. Kiedy Valve przestało dawać jakiekolwiek znaki życia dla Team Fortress 2, społeczność wzięła sprawę w swoje ręce i wypełniają bardzo potężny formularz do Valve'a, gdzie podpisało się ponad 300 tysięcy osób z tak zwanym hashtagiem SafeTier2 i po prostu wysłali to do Valve. Valve oczywiście zauważyło i coś będą robić, tylko że tak jak to Valve i olali temat. Jednak ku zaskoczeniu graczy pewnego dnia Valve w końcu coś zrobiło z cheaterami i botami. Dodali oni aktualizację oraz porozdawali bany, gdzie bardzo dużo kont spadło. Jak na razie sytuacja jest w miarę okej, w miarę stabilnie. Nie widziałem ku zaskoczeniu zbyt dużo cheaterów i botów. Jednakże Team Fortress 2 na dzisiejszych czasach trzyma się bardzo dobrze. Nie trzyma się też dzięki Valve, tylko dzięki społeczności, która tak bardzo wspiera tą produkcję. Tak jak mówiłem, jest to gra, nostalgia oraz legenda, która nigdy nie upadnie. Serwery społeczności trzymają tą grę przy życiu dzięki niesamowitym trybom, jakim jest WER, czyli tak zwane WarioWare lub też Slender Forest albo versus Saxton Hale. To są najlepsze tryby na razie. Oczywiście są tak zwane jeszcze serwery, które mają na celu emitować takie swobodne jak Brygada Graczy oraz inne serwery. Są to serwery oraz społeczność, która ratuje Team Fortressa, swoją ukochaną grę jak tylko może przed upadkiem. Jednakże nie tylko społeczność pomaga w utrzymaniu gry w ryzach. Do tego dochodzą też youtuberzy, twórcy, którzy w niejeden sposób próbują w jakikolwiek przyciągnąć uwagę widza. Niektórzy robią to w bardzo ciekawy sposób, ciekawostkowy, który wyjaśnia bardzo wiele. Niektórzy w bardzo śmieszny sposób, którzy w jakiś sposób umilszyć życie widzowi. Niektórzy nawet w sposób merytoryczny oraz miły wypowiadają się lub też tworzą content z tej gry. Team Fortress 2 nigdy nie umrze. Jeżeli umrze, to tylko przez to, że Valve wyłączy serwery. I ta gra pokazuje dzisiejszym produkcjom, że gra zrobiona dobrze nigdy nie upadnie. Pamiętajcie o tym. Team Fortress 2 w serduszku. Ja byłem Hejtas. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!